Hejka, w kolejnym odcinku. Słuchajcie, odcinek o BMW. Jak wiecie, przed urlopem byłem w BMW, ponieważ jest akcja serwisowa na rozrusznik, ponieważ te modele mają wadliwy rozrusznik i podobno mogą spłonąć, tak mówią, tak mówi BMW. Więc słuchajcie, dzisiaj po 4 miesiącach doczekałem się, jadę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Podobno mają mi dać auto zastępcze, zobaczymy ile to będzie trwać, podobno ma trwać 1 dzień, więc dzisiaj oddaję samochód, jutro odbieram, ale zobaczymy czy tak faktycznie jest, czy tak faktycznie będzie, więc zostańcie ze mną, zobaczycie wszystkie szczegóły, jak to wygląda, jakie auto dostanę, zobaczymy. Zapraszam na odcinek. Dojeżdżamy, zobaczymy jak to się odbędzie. Trochę mi się wydaje, że wiecie, coś może pójść niezgodnie z planem, bo zobaczą polski dowód i powiedzą, no ale pan nie ma niemieckiego dowodu, to pan nie dostanie samochodu zastępczego. Wiecie, takie rzeczy też się zdarzają. Zwłaszcza jak miałem tutaj ostatnio taką niemiłą niespodziankę. Jak pani zobaczyła, że jestem Polakiem, to po prostu powiedziała, że nie mogę zrobić przelewu, tylko muszę zapłacić na miejscu. No, ale tak to jest. No nic, jedziemy. Zobaczymy. Panie, kurwa BMW, a tutaj nie odśnieżone. Co to ma być? Kunde Parkplatz, także chyba gdzieś tam. Jedziemy. Tylko mam nadzieję, że żadnej mikrofeli mi nie dadzą. Dobra, czekajcie na dalsze informacje. Czekam jeszcze na pana, bo pan ma ze mną informację przeprowadzić a propos aplikacji, a propos dodatkowej opcji, którą kupiłem. Samochód zastępczy już jest. Dwójka w coupé. Widzowie, jesteśmy, dostaliśmy M-kę, dwójeczkę. No zobaczymy, czekamy aż się rozmrozi i powoli, panie, kurde, powoli, ale powiem wam, fajnie się siedzi. No zobaczymy. Kilka słów, tak na już. No. No jak słychać, wiecie. No się tam zbiera. Nie wiem ile to ma kunia. Wiadomo, to jest M-pakiet. No wygląda ładnie. Nie powiem, że wygląda brzydko. Wygląda ten samochód ładnie. Pierwszy raz z kierownicą się spotykam podgrzewaną. Wiem, że to teraz jest standard w innych samochodach, ale wiecie, no ja nie jechałem jeszcze takim samochodem nowym, bo to jest, on ma dopiero przejechane 3000 km, wiecie, ładny display, łopatki tutaj do zmiany biegów, no wygląda to bardzo podobnie do mojego, no tylko, że mój nie ma tego dużego displayu, nie? No i głośniczki, fajnie wszystko chodzi, cichutko, wiadomo, no bo nowy jest, wiecie, nowy podgrzewany fotelek, kierownica, pewnie te wszystkie asystenty, limitezery i tak dalej, wszystkiego tego tutaj jest. Czarna podsufitka, to chyba się kojarzy z M-ką. No, co mam powiedzieć, słuchajcie. No dwójka, mała dwójeczka. Bardziej wydaje mi się, że to jest samochód, wiecie, do pobawienia się. Bo tak, wiecie, do użytkowania chyba codziennego, jak się ma dużą rodzinę, to wydaje mi się, że raczej nie. Ale fajny gest z BMW, słuchajcie, fajny gest z BMW, że wiecie, nie dali jakiegoś szrota, tylko nówkę auto, muszę tylko zatankować do pełna. No i co? Jadę na miasto trochę. Jadę trochę na miasto, trochę się powozić, słuchajcie, bo to benzynka. Jak wiecie, ja mam diesla. To jest benzynka, no to nic. Zobaczymy. Nie będę chyba nagrywał, może z boku tylko nagram, jak wygląda ten samochód. Ale samo to mówię, że BMW dało BMW, no to już jest, wiecie, to już jest fajnie, nie? No nic, bawimy się. Minus jaki widzę, to słuchajcie, że wszystko jest na displeju, wszelakie, kierownica podgrzewana, wentylator, nie ma już tego tutaj, nie ma tych przycisków fizycznych, wszystko jest zrobione no już na tym displeju. Jest to trochę, myślę, że to jest denerwujące, zwłaszcza dla osób, co mają problemy z, wiecie, z wyświetlaczami takimi dotykowymi, jak na przykład moja małżonka, gdzie no ma, wiecie, opuszki suche i tak dalej i to nie reaguje. Może tutaj reaguje, no zobaczymy. Wydaje mi się, że to taki troszeczkę minus. Fajnie to wszystko wygląda, ale wiecie, no nie jest to
nie jest to aż takie chyba praktyczne, tak mi się wydaje. No, słuchajcie, fajna rzecz. Kamera 360 oprócz tego. No także wygląda to fajnie. Wiecie, ja w swojej nie mam kamery. Wygląda to dosyć fajnie. Wsteczna kamera też jest. Tu jest jakiś asystent. Nie wiem, o co chodzi, ale no fajna, fajna. Nie no, mega. Ale wiecie, samochód pewnie za 50 000, nie? Samochód pewnie za 50 000, tak że wypadałoby, żeby był fajny. No nic. Idę jeszcze załatwić jedną sprawę i może wam coś nagram, jak ona wygląda chociaż z boku. Nie będę chciał pokazywać rejestracji, bo wiecie, samochód no nie jest mój, nie? Nagram wam chociaż tego, jak to wygląda. Fajne felusie. No nie będę mówił, pokazywał rejestracji, nie? Ale tak to wygląda. Emeczka. Wiadomo, zbliżysz się, to pokazuje, wiecie. No, panie, jak za darmo. Dobra, idę załatwić, co muszę. Dzisiaj będziemy się bawić. Co fajnego? Fajne jest tutaj, to mi się podoba. Fajne mi się tutaj to podoba, że jest takie podświetlane. Z tyłu, no nie wiem jak z tyłu. Mało miejsca, wiecie. Raczej psa już nie zabierzecie, jak macie psa. Raczej psa już nie zabierzecie, ale wiecie, no, tak jak mówię, pobawić się, czemu nie? Fajnie odpala. Fajnie wszystko, słuchajcie. Ładnie to wygląda, nie powiem, bardzo ładnie to wygląda. Pewnie to można ustawić, ale ja wiecie, no nie będę się tam, nie będę się tym tak bardzo zajmował, no bo wiecie, ja to mam tylko na dzisiaj, jutro muszę oddać. Więc co, załatwiłem, przełożyłem, jadę do pracy. Widzicie, funkcja asystenta, samego wyjeżdżania. Nigdy tego nie miałem. Muszę podjechać do przodu, bo jakaś pani mnie tam pitolnie. Także zobaczmy jak to będzie wyglądało. Dajemy, żeby mi pomógł. Już się sam rusza. Panie, nie w tą stronę! Nie w tą stronę chciałem wyjechać. Kurde, widziałem, że gdzieś BMK ma akcję serwisową, bo kierownica się rusza na luzie. No, coś tam się rusza. Coś tam się rusza. Dobra, już mi chyba pomógł wyjechać. Ale panie, ja sobie sam, kurde, poradzę z tym wyjeżdżaniem. Ja potrafię sobie jeździć, ale no nie ufam trochę tym kamerom. Kurde, dostał BMK i wariuje. Dobra pani, dawaj na wsteczny, zaparkuj, zobaczymy, czy taki mądry jesteś. No i co? Nie umiesz parkować? Nie umie. No myślę, że takie rzeczy, wiecie, przydatne są, nie? Na pewno jest to przydatne. Ale czy bym z tego korzystał? Pewnie tylko dla zabawy. Ogólnie wiecie, no raczej ja parkuję zawsze samemu. A myślałem, że dostanę elektryka. A to nie dały elektryka, kurde. Dobra, jedź pan, kurde. Ło! Idzie to, idzie. Ciekawe, ile to ma kunia. Panie, dobry pomysł, żeby to wyłączyć? Czy nie dobry w taką pogodę? Kurwa, włącz to, bo panie, popsujesz, rozwalisz samochód. I będą problemy, będziesz musiał, kurwa, bulić tutaj jeszcze. Ale zobaczcie, jak to się zbiera. Postaram się tak delikatnie. No, myślę, że łopatkami bym musiał to przetestować. Ale kurwa wpierdziela paliwa, panie, 13 litrów, co to kurde, to nie, to ja wolę swojego diesla. Nie, dużo pali, na pewno dużo pali, może w trasie mniej, nie, ale
ale ogólnie chyba są paliwożerne, no wiadomo, MK, nie? Chyba MK, nie wiem czy MK silnikowa, czy tylko optyczna. Hej BMW, Lenkradheizung an. Aktiviert. Jakoś to tam działa, nie? Hej BMW, sag mir Wetter in Bremerhaven. Aktuell ist es in Bremerhaven bewölkt mit einer Temperatur von 1 Grad. No, jak widzicie, działa. Na pewno po polsku nie ma, bo ja mam tą funkcję też, ale po polsku po prostu ta funkcja nie działa. Dobra, słuchajcie, mam mało baterii, a chcę jeszcze wam pokazać, jak to wygląda wieczorem, ponieważ no wieczorem będę wracał jeszcze tym samochodem. No i zobaczymy, jak to wygląda. Widzowie, już jest noc, ale jeszcze się odpalę. Słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda wieczorem. Tak to wygląda wieczorem, poczekajcie. Tak to wygląda wieczorem. Nie ma tam jakichś specjalnych podświetleń. Trochę tam. Tutaj fajna taka MK podświetlana z tej strony i z tej. A ogólnie tak jak żeście widzieli. Także fajnie się tym jeździ, ale myślę, że nie dla mnie. Nie jest praktyczne. Hejka bąbelki. Kolejny dzień, akcja serwisowa. Już mój samochód jest do odebrania. BMW mi przysłało e-maila, że mogę zrobić check-out, chyba to się tak mówi, check-out, i samochód jest gotowy do odebrania. Nie wiem, ile mnie to będzie kosztowało, czy będę musiał coś zapłacić, bo tam, wiecie, miałem problem jeszcze z tą funkcją FLA, czyli automatycznymi światłami, ponieważ kupiłem i nie działało, więc zobaczymy, czy zrobili. Ogólnie wyszło tak, że mój samochód pokazywało, że jest w Polsce, a jest w Niemczech, ale chyba się udało. Musiałem pozmieniać język w aplikacji, dzwoniliśmy do Connect Drive, także to chyba już jest ogarnięte. No i zobaczymy, jak z tym rozrusznikiem, z tą akcją serwisową, z rozrusznikiem. Samochód już czeka tutaj. Samochód, widzicie, czeka, jest. Biorę, odpalam. Jeszcze muszę zatankować, bo jest napisana kartka, że trzeba zatankowany oddać. Więc jadę zatankować. Oczywiście nagram to z tego względu, że wiecie, później się może okazać, że ktoś zaleje diesla albo czegoś, no i będzie na mnie, nie? Więc dlatego postanawiam, że nagram sobie to, żeby była taka, wiecie, jak to się mówi, no żeby było udokumentowane. A zobaczcie, jaki jest bagażnik. Myślałem, że jest mniejszy bagażnik w tym samochodzie, ale jest dosyć duży, także nie jest taka mała. Myślę, że na wakacje można jechać w 2 osoby. Minus, że w samochodzie za 50 czy tam 40 tysięcy no są, słuchajcie, teleskopy. W moim za 25 no jest automatyczny, a tutaj chyba po prostu się nie da. Jeśli chodzi o spalanie tego samochodu, jest bardzo paliwożerny. Nie wiem, ile to ma pojemności, ale chyba za dużo nie ma, ponieważ jak na tych niższych biegach, jak się wciśnie, to fajnie idzie, ale jest bardzo paliwożerny. Na autostradzie przy 120 pokazuje, że 8 litrów aż benzyny. Także jest to bardzo dużo. Mój pali naprawdę dużo mniej. Mój pali 4, chyba 7, jak jadę w trasie. Jak robiłem Chorwację z małżonką. Więc jest to samochodzik, wiecie, drogi samochód, ale wiadomo, nikt nie kupuje samochodu za 50 tysięcy czy tam 40 z małym portfelem, chociaż może i są też tacy. Jak widzicie, teraz spalanie już spadło do 6,5, ale naprawdę przy 120 pokazuje bardzo dużo. No nic, ja jestem zadowolony, że udało mi się przejechać takim samochodem. To jest samochód z 2024, tak jest przynajmniej napisane. Zabawka, mówię, może fajna trochę, ale nie dla mnie, nie dla starego konia, który już ma prawie 40 lat na karku, żonę i psa. Także wiecie, jak dla mnie to raczej taki samochód nie, ale mówię, do poderwania jakiejś, za przeproszeniem, do podrywania dla małolata jakiejś dziewczyny i tak dalej, pewnie, czemu nie, fajna zabawka. Dobra, jadę zatankować. Panie, którą? Minimum 91, czyli
Weźmiemy tą tańszą. Weźmiemy tą tańszą, kurwa. Lej pan do pełna, żeby nie było. Zobaczymy ile wyjdzie. Ile to spaliło przez jeden dzień. Słuchajcie, 7 litrów. Spaliło to 7 litrów. Nie dopychamy, bo jak wiadomo, to nie nasz. Nie będziemy lać pod kurek. Nie, a tak naprawdę nie wolno lać pod kurek. No chyba, że jedziecie na urlop, nie? Nie, żartuję. Dobra, idę zapłacić 7 litrów. No, droga zabawka, droga. To w moim 2 razy taniej. Widzowie, jeszcze co mi się nie podoba w tym samochodzie? Słuchajcie, w tym samochodzie nie podoba mi się jeszcze to, no, że jest taki kurde pindelek do zmiany biegów. Taki, wiecie, no ja wiem, że to pewnie o oszczędność chodziło materiału i dali takiego pindzelka, ale jest to bardzo niewygodne, przynajmniej dla mnie. Ja się przyzwyczaiłem do tej mojej gałki w tej mojej BMC i wiecie co, wydaje mi się, że to chyba jest jakiś ogólnie składak, bo no widzę takie, wiecie, mankamenty, nie? Szyba widać, że jest jakaś, wydaje mi się, że była chyba wymieniana. Nie wiem, czy to ze względu z tego, że to jest, wiecie, że szyba nie jest w ramce, tylko jest po prostu, są to bezramkowe, czy jak to nazwać, wiecie, że nie ma tego, tylko jest po prostu sama szyba. Widzę, że wiecie, próg jest mokry, taki kurwa, taki kurde obciapany. Widać, że gdzieś tam wilgoć jakaś wchodzi, jakaś wychodzi. No tak bym powiedział, trochę słabo chyba. Trochę chyba jednak słabo. Za te pieniądze naprawdę trochę chyba słabo. I kierownica fajna, ale moim zdaniem jest za gruba. Ciężko się tym kurde kieruje, tym samochodem. Chodzi mi, że ciężko tym trzymać, wiecie, bo jak człowiek trzyma całą drogę, to jednak gdzieś te kurde, gdzieś to się męczy wszystko. Ocena ostateczna, moja ocena ostateczna. Fajnie, bajerancki, dużo ma tego wszystkiego, chociaż wiem, że wiecie, w Oplach, w Citroenach, w Fordach to już to wszystko też jest, w Skodach i tak dalej, i może nawet więcej wypasione. Troszkę bym się bał z tego względu, że mówię, jak taki display pierdyknie, no to jesteście za przeproszeniem w czarnej życi. Także troszkę bym się takiego samochodu bał. Myślę, że to nie jest samochód na mój portfel. Myślę, że tamten co mam to też, wiecie, jest tak no kurwa mam, ale wiecie, trochę mnie na ten samochód nie stać, nie? No nie będę oszukiwał, no bo BMK, jak to jest BMK, no jest droga w utrzymaniu, coś pitolnie i tak dalej, to wiecie. Ocena, wydaje mi się, że za ten samochód bym dał takie 8. Wydaje mi się, że 8, wydaje mi się, że trójka. Piątką nie jechałem, ale piątka jest bardzo podobna, piątka jest podobno jeszcze bardziej wygodniejsza, ale wydaje mi się, że jest gorsza niż trójka, którą ja mam. Wiadomo, no co innego mógłbym powiedzieć, nie? Przecież nie powiem kurwa, że dwójka jest lepsza niż trójka. No nie. Wydaje mi się, że dla mnie nie. Dla jakiegoś, mówię, szczeniaka i tak dalej, owszem. Czy dla jakiejś tam, wiecie, samotnej kobiety, czy tam samotnego pana, pewnie, czemu nie. Dobra, słuchajcie, dojeżdżam, powoli dojeżdżam, biorę, zobaczymy co zrobili, czy już działają moje te światła, asystenty też i co. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek, dajcie znać w komentarzu. Nie wiem, na jaki kanał to wrzucę, chociaż chcę chyba wrzucić na kanał Border Colimonio z tego względu, że no tam już mam o BMC swój folder, także chyba tam wrzucę, więc zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, miłego tygodnia, do następnego, cześć. Słuchajcie, gwiazda betlejemska już stoi. Zobaczymy, czy umyły. Ogólnie zawsze myją. Panie, drzwi podrapane. Drzwi podrapane, co to ma znaczyć? Drzwi podrapane, zobaczymy. Powiem, co to się tak nie ten, no ale widać, że jest umyty, nie? Widać, że jest umyty. No, dobra. Plus jest taki, że po tej zimie to z soli chociaż opłukały. No widzicie, tutaj no niestety ręcznie, u mnie wszystko w automacie idzie. No, dobra. Bierz panie, co tam jest jeszcze do zabrania. Może jakiegoś gratisa jeszcze weźmiesz sobie. Nie, nasza ścierka i nasz płyn i chyba tyle. Samochód odebrany. Ja jeszcze zrobię sobie
że jest wszystko, wiecie, że samochód jest cały, prawda? Zrobię jeszcze, że samochód jest cały, że nigdzie nie jest uszkodzony, wiecie. To ma być wszystko w razie czego, żeby nie było później, że po prostu ja uszkodziłem, prawda? Bo tutaj jak widać jest lampa, jest lampa, no już się teguje, więc tak jak widać samochód jest cały, nigdzie nie jest uszkodzony, żadna felga nie jest również uszkodzona, żeby później po prostu nie było, że ja coś zrobiłem, prawda? Także róbcie sobie takie filmy dla waszego bezpieczeństwa, bo później przyjdzie ktoś inny, weźmie samochód i będzie dupa. Dobra, jeszcze dostałem, słuchajcie, 250 euro gutscheinu. Mogę to zrealizować tutaj w razie czego. Także fajnie. Jakbym potrzebował jakiejś części, to no to będę po prostu, wiecie, to wydaje mi się, że to jest chyba bardziej taki geszenk z tego względu, że no wiecie, akcja serwisowa, nie? Dobra, do następnego. Trzymajcie się, hej. Wiem tak. Moje i tylko wyłącznie moje. To jest samochód, który naprawdę mi sprawia wiele przyjemności. Ja się do tego samochodu bardzo przyzwyczaiłem, więc na taką dwójkę, która tam stoi, nie zamieniłbym się. Nie, kocham swój samochód, bo jest zapracowany, za ciężko zarobione pieniądze naprawdę. I to jest mój pierwszy taki samochód i będzie zawsze mi się miło kojarzył.